Na tej posesji byliśmy w ubiegłym roku. Pokazywaliśmy Wam rabatę, którą Pan zrobił. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale Dookoła Nas. Irek. I Beata. Jak co weekend, telenowela, nasza działkowa. Ale dzisiaj zmiana. Dzisiaj ja będę zadawać pytanie Irkowi. Co masz dzisiaj w planach? To pytanie łatwe. Po prostu nie mam planów. I to jest najlepsze. Tak jest. To jest A najlepsze. tak w ogóle to ty jesteś kierownikiem tego bałaganu, także wiesz, no, ty wydajesz dyspozycję. Nie, ja tylko mogę mieć prośby ewentualne. Absolutnie nie Dobrze, wydaję żadnych dyspozycji. umówmy się, że masz prośbę, dobrze. Zostańmy tak. przy tym. Oczywiście, tak Zobaczę, jest. jak mi się uda, to skoszę za płotem, ale wydaje się, że będzie gorąco, także zobaczymy. Może przełożymy to na Znaczy, przyszły już jest tydzień. gorąco, tak. już jest Tak w gorąco. ogóle to nalajcie. Tak, ale tak właśnie, takie bez planu, to przeważnie lepiej wychodzi. Także zachęcamy Was, żebyście zostali z nami do końca. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. No zobaczcie, kochani, Beatka ma nową zabawkę. No i jak tam, Beatka? No i jak? No jak tam nowa zabaweczka? No muszę się przyzwyczaić. No jednak wiesz, 16 lat. A ty jesteś starą. tradycjonalistka. No i dobra, weź, nie czepiaj się, no. Ja no się nie jestem, czepiam, no mówię, wiem jaka jesteś. No ale mówię, 16 lat chodzenia z tamtą, ta jest bardziej powolniasta, owszem ma napęd, dziękuję, masz napęd, ale no mówię, kwestia przyzwyczajenia i będzie ok. Parę razy skoszę. No i chciałaś powiedzieć, że tamta jest szybsza? To Tak. ty z tamtą byłaś szybsza po prostu. Szczególnie wtedy, jak miał padać deszcz. O, i tak trzeba się pospieszyć, zaraz będzie padał deszcz. I Beata biegiem biegała z kosiarką. No i 40 minut i było pokoszone. Tak. No nieraz tak było, pamiętam. A teraz sama jedzie. No, z jednego się cieszę, że ma mulczowanie, bo ma mulczowanie. I to jest super fajne, bo no nie trzeba zbierać. Ewentualnie jak będę chciała zebrać, no to założę kosz. No bo na pewno będę chciała kiedyś tam zebrać, żeby podrzucić pod rośliny, prawda? Mhm. Ale tak, to myślę, że to mulczowanie to jest super sprawa. Także no bardzo Ci dziękuję, że mi kupiłeś kosiareczkę. No, mówisz się masz, no, w ogóle co za problem. No. Jeszcze ci wybrałem. Prawda? Ale co pewnie. Że... No, Ireneusz jak już się do czegoś zabiera i trzeba coś kupić, to jest perfekcjonistą. No nie przesadzaj, proszę. Będzie siedział, dłubał, porównywał. To i tak, a ta nie, bo ma coś tam. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja się na kolorach to tak do końca nie znam. Czy czarny pasuje do czerwonego? Tak. A to dobrze się ubrałaś. I biały też pasuje. Dobra, koniec gadania, ja się łapię za pracę. Z półobrotu. Do widzenia. Zobaczcie, jest wieczór, a Irek dorwał się do podlewania. Po prostu nie może się oderwać. Irecki, już to zostaw. Daj sobie już spokój z tym podlewaniem. Ale ja to lubię robić. Ja wiem, że ty to lubisz. Ja to lubię robić. Ale już zostaw, bo wody zabraknie. W ogóle tutaj idę i tu jest wszędzie mokro. Ale te rośliny wołają tak pić, tak jak w sklepie wołają kup mnie do ciebie, tak do mnie wołają daj mi wody, daj mi pić, wiesz? No ale ty już ich dzisiaj chyba 3. raz podlewasz. Nie, no nie, co ty? Czy drugi? Drugi raz, to wcześniej podlewałem trochę, ale one były tak padnięte. No były. Jednak tydzień naszej nieobecności i jak było gorąco, no to rzeczywiście jest słabo. Po tygodniu jak przyjedziemy i jak jest tak cieplutko, to widać po roślinach. Ale zobacz, ta hortensja daje radę. Będzie tak, kwitła. i będzie kwitła, no z czego bardzo się cieszę. Jakoś bardzo... O Jezu, jaka ulga. O matko. Tak głośno? No nie, no po prostu no, taki
szum, jak jest cały czas i słyszysz go, no to teoretycznie niby nie przeszkadza. Może gdzieś tam z tyłu głowy w podświadomości przeszkadza, ale właśnie jak teraz wyłączyłeś, to jest takie po prostu odcięcie i taka ulga. O ludzie, jak dobrze, jaka cisza. Tak ci dobrze? I teraz mi jest dobrze. Słyszę śpiew ptaków, jeszcze gdzieś tam, gdzie Ja nie, ptaków gdzie... nie słyszę. Nie słyszysz? A ja słyszę. Świerszcze. Przerwałaś, bo mówiłem o tej hortensji. Przepraszam. Jak ona pięknie daje radę. Ona będzie piękna, mimo to, że późno mi się wydaje w tym roku zakwitła, Bardzo prawda? późno, bardzo późno. Ale no. będzie piękna. Dobrze. No dobra, to bardzo się kończymy to podlewanie. No mam nadzieję, już wystarczy. A przy okazji chciałam pokazać, jak ładnie wygląda ogród, działka właśnie wieczorem. Super. I właśnie to jest pora, kiedy najbardziej lubimy siedzieć przed domkiem wieczorem, prawda? Tak. W dzień też lubimy, ale właśnie wieczorem. No, w wieczorem... dzień też lubimy, jak jest 38 stopni. A to wtedy nie, tak- to my wtedy po prostu upadamy. Po prostu Ja nie upadam. Nie, a ja upadam. No dobrze. Proszę o ciszę. Delektujemy się. Kochani widzowie, widzimy się jutro. I musiał się swoje 3 grosze wtrącić w tą ciszę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa dnia kolejnego. U nas mokry poranek. Powiedzcie mi, po co ja wczoraj wieczorem podlewałem? Północy padał rzęsisty deszcz. No, tak to jest, kurczę. Najpierw wieczorem podlewałem, bo roślinki potrzebują wody. A teraz rano wstajemy, obudziłem się, to padało. No przed chwilą przestało padać. No i bardzo dobrze, wystarczy tego deszczu. Ale zrobiło się przynajmniej mocno zielono. Opadł kurz i zrobiło się ładniej. Odwrócę kamerę. Zobaczcie, jak ładnie się zrobiło. Jak zielono. Mocno zielono, kurz się zmył. Jak tam, szanowna pani? Dobrze. Obudziłaś się? Chyba nie do końca. Jakie plany na dzisiaj? Co ty mi tu kurde o planach, jak ja jeszcze jestem nieprzytomna? Nieprzytomna? A zresztą zaraz, chwileczkę. Przecież to ty miałeś mówić, co w planach, chociaż powiedziałeś bez planu. No Ale tak. mógłbyś zabłysnąć czymś. Ojejku, no chciałem kosić na zewnątrz, ale ponieważ padało i tam jest mokro jak diabli, także kurczę, no nie będzie koszenia. Dobrze, że mi się udało wczoraj pokosić. No, Bo fajnie, wyszedł żuczek na słoneczko, co? Co? jakoś nie widzę tego słoneczka. Coś ci nie pykło. Ale ja tak mówię, bo ja prowokuję, żeby wyszło A, słoneczko. no to prowokuj. Prowokuj, bo coś kiepsko mu idzie dzisiaj. Jedziemy do miasta? Na jakieś zakupy? Możemy. Ja wiem już nawet po co. Po co? Kupimy sobie arbuza. O rany. Kupimy sobie arbuza. Ale już niedługo będziemy mieli przesyt arbuzów, Dlaczego? bo dużo jemy arbuzów ostatnio. Nie, ja nie będę miała nigdy przesytu. Uwielbiam arbuzy. No tak. Dobre są, smaczne i nawadniają. Dobrze nawadniają. No dobrze. Ale jeszcze może, jak będziemy jechali do miasta, to wstąpimy do tego pana tutaj, co byliśmy u niego w ubiegłym roku, pokazywaliśmy jego rabatę. A, no dobra, okej. Dobrze? Dobrze. Bo ja już tak jak przejeżdżamy, to tak myślałam, żeby wstąpić i Zobaczymy, nagrać. jaką ma rabatę w tym roku. Właśnie. Na tej posesji byliśmy w ubiegłym roku. Pokazywaliśmy Wam rabatę, którą Pan zrobił. W tym roku są zupełnie inne rośliny. Możecie sami ocenić, jak Wam się to podoba. No jest kolorowa plama, bo jest bardzo dużo kolorów tutaj na rabacie. Rozmawialiśmy właśnie przed chwilą z Panem. Pan jest zdegustowany faktem, że po prostu krety mu ryją.
nasadził tu bardzo dużo roślin różnego rodzaju i mówi, że większość przekopały mu krety i musiał po prostu wyrzucić. Dokupywał, no i zostało tak, jak zostało, ale no powiedział, że po prostu już nie wie, co ma robić właśnie, żeby tych kretów nie było. Tutaj jakąś piszczałkę zamontował, ją faktycznie chwilami słychać. Nie jest to głośne, nie przeszkadza, a może kretom przeszkadza. Także możecie sami ocenić. Tu jeszcze przepiękne floksy są, wiechowate. Kolorystycznie no jest super, fajna i też przepięknie one wyglądają. Robotę robi kolorystyka, bo jest po prostu dużo kolorów i one tak naprawdę robią robotę. Nawet znalazła się hortensja, która no jeszcze nie kwitnie, ale w tym roku z hortensjami tutaj w tym rejonie jest kiepsko, bo one niestety bardzo późno startują. Chociaż tam hortensja ogrodowa ma się świetnie. Bardzo ładnie wygląda, ma fajne kwiaty. Czyli no po prostu coś rośnie, coś nie rośnie. Słuchajcie, nie wiem jakim sposobem, bo ona jest piękna, duża, majestatyczna, a ja jej po prostu nie zauważyłam. Lilia, cudna jest, ma przepiękne kolory, jest fantastyczna, już trochę przekwita, ale dla mnie jest mistrzostwo świata. Ona po prostu tutaj, tak jak się wchodzi na posesję, to ona jest trochę z boku i pewnie dlatego jej nie zauważyłam. Chciałam powiedzieć, że w tym roku bardzo ubolewam nad tymi liliowcami, ponieważ mają bardzo, ale naprawdę bardzo mało kwiatów. Praktycznie można powiedzieć, że nie kwitną. Tu jest jeden kwiat, tutaj są chyba 2 czy 3 przekwitnięte. I zawsze, co roku miały mnóstwo kwiatów, a teraz niestety. A przy okazji chciałam Wam pokazać taką piękną, bo jest naprawdę przepiękna. Proszę bardzo. Komosę, czyli lebiodę. Chwast pospolity, który rośnie praktycznie wszędzie. Ale ciekawostką jest to, że może jedna taka roślina wydać kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin. Więc jeżeli nie chcecie jej mieć w ogrodzie, no bo to tak naprawdę nie pasuje do innych, to usuwajcie ją, nie czekajcie aż zawiąże nasiona, ponieważ nasiona w glebie mogą przetrwać nawet kilka lat. Więc usuwamy. A teraz biorę się za goździki brodate. A ja w czym ja mogę Pani pomóc? Wiesz co, no w tej chwili na razie w niczym, ale ewentualnie mile widziane Twoje towarzystwo. Po prostu. No ale chciałbym robić cokolwiek chociaż. Chcesz robić cokolwiek? Nie no może, no ale to siedź. Ale coś sensownego. No. Ale siedzenie też jest sensowne. No, widzicie, tak to jest z Batką. No. Ona sama pracuje, a mi każe siedzieć. A ja poobcinam goździka, ponieważ już przekwitł i nie mogłam się zdecydować i tak naprawdę do tej pory nie mogę się zdecydować, czy obciąć wszystkie te przekwitnięte kwiatostany, czy część zostawić, żeby uschło i żeby się wysiał. No bo tak, z jednej strony chciałabym mieć więcej tych goździków, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli one się rozsieją, no to mogą sobie pofrunąć gdzieś tam indziej. No to będą inni mieli goździki. No może i tak. No dobrze, no to zostawię. To wszystkich nie przycinaj, No zostaw wszystkich część. nie przycinam, część zostawię i zobaczymy, co będzie dalej. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na rozwar, który Ty chyba zasłaniasz. Już odsłaniam. Dobra. Ponieważ w ubiegłym tygodniu ten rozwar miał tylko te ponczusie, te baloniki. A wczoraj już miał 4 kwiatki. No niestety 2 już
zrobiły papa, ale to też myślę, że deszcz im trochę w tym pomógł. Może by trochę dłużej przetrwały. Ale wyłażą oczywiście następne i te baloniki widać, że już są takie mocno napęczniałe, czyli jak pękną, to zrobi się z tego taki piękny, gwiazdkowaty, fioletowy Dobrze kwiatuszek. był kolor? Dobrze powiedziałem? Tak, bardzo dobrze. Ale przecież ty nie jesteś daltonistą. No ale nie, ale tak mówią, że faceci się na kolorach nie znają. No może i tak, no, chociaż nie wszyscy. Także super wygląda rozwar wielkokwiatowy. Polecamy. A tam dalej jeszcze za Irkiem, nie no, o właśnie tutaj z boku, kwitnie przetacznik. No, on taki bidny jest. Bo to Malutkie wszystko... te kwiatuszki ma, w ogóle jest malutki. Znaczy u nas, ja trochę robię też błąd, dlatego że większość roślin, które kupujemy pojedyncze egzemplarze. I to wtedy no nie ma tego efektu wow, takiej tej plamy ogromnej, że jest kilka egzemplarzy jednej rośliny i to wygląda super. Tylko właśnie tego mam trochę, tego mam trochę, tego mam trochę, tego mam trochę i to tak. Dobrze jest. Ale mi się podoba. Powiem szczerze, że już mamy naprawdę dużo i powiedziałbym wręcz wystarczająco dużo. Jedną rzeczą, znaczy jedną z roślin, którą mieliśmy w ubiegłym roku i 2 lata temu w dużej ilości, to była rudbeckia. Pamiętasz? No ale niewiele zostało, jedna chyba. Tak, z tych niskich, bo tu jeszcze mamy tą nagą, która jest tu wysoka i ona się rozsiewa i rozłazi. Ale właśnie z tych niskich rudbecki, z tym czarnym oczkiem w środku, one są bardzo ładne. Pokazywaliśmy. Tak, pokazywaliśmy, tak. Więc no tutaj jest właśnie kwestia tego typu, że ich mieliśmy dużo i została jedna. Były nie ma. Nie ma. Trójkąt bermudzki. Ale nie, tutaj jest trójkąt bermudzki. Nie no, śmiejemy się, tak, ale to tam widzę, że się zaczyna rozszerzać obszar trójkąta bermudzkiego. Dobra, biorę się za obcinanie tego goździka brodatego. Jak to jest, Beata? Jak popada, to one się kładą, nie? Momentalnie, tak. No ciężko, wodę mają w sobie i się kładą, prawda? Tak, ciężkie mają I wtedy główki. Batka podwiązuje. Tak, wtedy jak się teraz rzucam, to czyni. tak, W nocy dokładnie. padało. Ale a pamiętasz, jak mówiłem o słońcu? Mówiłeś? Znaczy No, mówisz wyszedł żuczek że na rano. słoneczko. No i proszę bardzo, sprowokowałem słońce i Bardzo się cieszę, tak, bo my lubimy słoneczko. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest, no w tej chwili no nie ma mnóstwa motyli, są chyba 2 czy 3, bo ja tu majtałam tymi kwiatami i one pouciekały, ale tu zawsze jest mnóstwo motyli. Zawsze. O tu, lepszy już przylatują. Ja lubię obserwować, oczywiście nie z takiej odległości właśnie, żeby ich nie denerwować, ale właśnie lubię obserwować. Zresztą ja lubię wszystko obserwować, wszelkiego rodzaju stworzonka, a motyle są przepiękne. Szkoda, że tak krótko żyją. trudno. My też długo nie żyjemy. W porównaniu na przykład z żółwiami. Dobrze, Bartka, korzystając z okazji, to już tradycją się stało, że zadaję Ci pytanie w każdym odcinku proszę, od jakiegoś czasu. Szykuję Powiedz się. mi, co byś powiedziała komuś, kto się waha, czy zaczynać. Oczywiście chodzi mi o przygodę z działką. No to powiedziałabym, żeby się oczywiście nie bał. Trzeba próbować różnych rzeczy w swoim życiu. I właśnie, żeby się nie bał zacząć. Nie trzeba od razu wiedzieć wszystkiego, ani mieć jakiegoś takiego super idealnego ogrodu, bo może tak naprawdę ktoś nigdy nie będzie chciał osiągnąć czegoś takiego jak super idealny ogród. No właśnie ktoś lubi bardziej naturalny. No tak, no, nas to trochę tutaj akurat właśnie natura zmusiła do tego, żeby to nie było super idealne. Ale po latach wiem sama po sobie, że nie chciałabym mieć idealnego ogrodu.
A co masz na myśli idealny ogród? No taki wszystko pod linijeczkę, wszystko pięknie posadzone, równiutko. No nie chciałabym czegoś takiego. Idealny ogród to taki, wiesz, to taki, ja bym powiedział, to taka rzecz niewymierna. No, dla kogoś, dla nas może być idealny taki, jaki my mamy. Tak, tak, no tak, to każdy to może inaczej zinterpretować tą idealność, no ale no takie właśnie wszystko pod linijkę, taki z żurnala, jak to się kiedyś mówiło. I my też tak naprawdę zaczynaliśmy od zera, uczyliśmy się metodą prób i błędów. Ja bym powiedział, że uczymy się cały czas. Właśnie chciałam to też powiedzieć, że zostało nam ta metoda prób i błędów, bo właśnie do dziś zdarza nam się popełnić jakiś błąd i myślę, że tak naprawdę to jest zupełnie naturalne. Właśnie, przepraszam Cię, nie chciałam Cię zdenerwować. Najważniejsze jest to, moim zdaniem, żeby po prostu nie oczekiwać, że wszystko będzie przepiękne już po pierwszym sezonie, po pierwszym roku, ponieważ po prostu ogród potrzebuje czasu. A tak jak powiedziałam, my z każdym rokiem uczymy się czegoś nowego. Lepiej poznajemy rośliny, lepiej zaczynamy rozumieć, czego te rośliny tak naprawdę potrzebują, czego oczekują. I powiedziałabym też, właśnie, żeby nie porównywać swojego ogrodu z takimi ogrodami, które na przykład oglądamy w internecie, czy gdzieś w jakichś czasopismach, w jakichś żurnalach. Nie trzeba. Można oglądać, podpatrywać, wzorować się, ale nie porównywać. Ponieważ każda działka jest po prostu inna, każda tworzy swoją historię i najważniejsze jest po prostu to, żeby tworzyć ten ogród tak po prostu po swojemu i cieszyć się z takich w sumie najmniejszych sukcesów, po prostu nawet najmniejszych i wtedy to wszystko po prostu ma wtedy sens. Jeżeli człowiek lubi naturę, spokój, no to o ciszy to nie zawsze można powiedzieć, bo samochody jeżdżą. Ale się rozwinęłaś, muszę Ci powiedzieć. No, zadałeś mi pytanie, które tak naprawdę jest Nie odganiaj go, motyli, nie machaj. tak rzeką, rękoma. jest po prostu rzeką. I jeżeli właśnie ktoś lubi naturę i nie przeszkadza mu, że będzie musiał włożyć sporo pracy, to myślę, że naprawdę warto spróbować. I z czasem po prostu okazuje się, że działka daje nam znacznie więcej niż po prostu myśleliśmy o tym na początku, bo daje odpoczynek, satysfakcję i miejsce, do którego powinno się przynajmniej chcieć z przyjemnością wracać. I ja, mówiąc ze swojej perspektywy, patrząc na to wszystko dzisiaj, to co było już, co jest za nami, to mogę powiedzieć, że było warto i jeżeli ktoś ma ochotę gdzieś zalążek myśli, czy spróbować, to warto. Już koniec rozwinięcia. Dziękujemy Ci bardzo. A ja będę patrzeć. Nasz pobyt na działce dobiega końca, czyli po prostu minął weekend. Jak to się mówi? Jak z bicza strzelił. I faktycznie czas upływa bardzo szybko. Nie udało nam się, wróć inaczej, powiem, nie udało się Irkowi wykonać jego planu, ponieważ niestety co chwila padał deszcz, prawda? Zgadzasz się ze mną? No taki była mokra trawa, więc nie udało mi się skosić trawy Bo taki był plan. za płotem, poza naszą działką. Tak, ale udało się skosić trawę na działce. Było bez planu tak naprawdę i przez to, że było bez planu, to zrobiliśmy o wiele, wiele więcej niż plany zakładają przeważnie. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do końca w tym odcinku. Mamy nadzieję, że spotkamy się następnym razem z Wami przy następnym filmie, który oczywiście ukaże się w niedzielę.
o godzinie 10. Jeśli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak jest. No prosimy o komentarze, żebyście z nami porozmawiali. Możecie się ewentualnie odnieść do czego chcecie, jak zwykle. Koniecznie napiszcie komentarz. Bardzo Was Tak. o to prosimy. Albo żebyście się odnieśli do pytania Irka, które mi zadał w dzisiejszym odcinku. Życzymy Wam, żeby wszystko Wam dobrze rosło, żebyście byli zdrowi. Jak to Ireneusz mówi, trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy. Serduszko od nas dla Was.